wyglądam, jakbym wylazł z jeziora. To łazieneczka jest. No wiadomo, trochę po partyzancku żeśmy zrobili. Tak, dobra, stawiamy i lecimy. Siemanko, witajcie. Dzisiaj zrobimy dla Was nieoczywistą rzecz. Porównamy CF Moto 450 MT do QJ Motora SRT 600 SX. Teoretycznie zupełnie innych motocykli na pierwszy rzut oka, a jednak jak bardziej się przyjrzycie w tabelki, niutki, to jednak całkiem blisko siebie. Serdecznie zapraszam na ten materiał. Oba motocykle zabraliśmy, żeby je sensownie porównać na Teta. Zrobiliśmy prawie 350 km przez 3 dni w przeróżnych warunkach, w błocie, kopnym piachu, grząskim, czarnym lesie i oczywiście na asfalcie, więc jesteśmy uprawnieni do tego, żeby sensownie te maszyny porównać. A zaczniemy od wyglądu. Zupełnie odmiennego, no bo przecież CF Moto 450 MT jest motocyklem typu rally, enduro. Nawet tak wygląda. Jest stylizowany, dosyć wąski, podobny do Tenerki i KTM, a ta wieżyczka tutaj bardzo wąska. Cały motocykl dosyć szczupły, siedzenie dosyć nisko, jak na tego typu motocykl. Natomiast jeśli rozmawiamy o SRT 600 SX, no tutaj ten wygląd bardziej typu adventure, czyli mniej skierowany nieco na szutry i na trasę, tak przynajmniej mogłoby się wydawać, jak na niego spojrzymy, szczególnie na oryginalnych oponach, na których on wychodzi, czyli na Metzelerach, Turansach, które dobrze sobie radzą, ale tylko i wyłącznie na drodze. Tutaj te opony zmieniliśmy na opony typu enduro, czyli Dunlopy Trail Maxy, tak żeby te motocykle mogły ze sobą konkurować, no bo ten oryginalnie wychodzi na oponach chińskich, co prawda CST, bardzo takich podobnych do Skorpionów Rally od Metzellera, także powiedzmy, że opony podobne. I jak tymi maszynami jeździ się po asfalcie? CF Moto oczywiście znamy, jeżeli mielibyśmy go zestawić z QJ-em SRT 600 SX, no to zdecydowanie lepiej jeździ się, mając więcej koni i więcej niutków. Tutaj ta relacja wygląda w następujący sposób. W CF Moto mamy 42 niuty przy 6,5 tysiącach obrotów, a tutaj 54 niutki przy 5,5, czyli 1000 niżej. W terenie ma to dosyć duże znaczenie, a jeśli chodzi o konie, to tutaj mamy 44, tutaj 56 i w sytuacji jak jedziecie sobie po asfalcie, to tutaj przy 140 mamy obroty na poziomie 6000 obrotów, a tutaj prawie dochodzimy do skali tej czerwonej, czyli 9000 obrotów. Wtedy ten motocykl już sporo pali, no i wiadomo, działa praktycznie na limicie. Także jeżeli mielibyśmy je porównać pod kątem tego, jak jeździ się nimi na drogach ubitych, asfaltowych, dojazdowych, na eskach, no to przewaga tych kilkunastu koni robi tutaj sporą robotę, no bo przy 140 km na godzinę, biorąc pod uwagę jazdę autostradą, no to zdecydowanie to paliwko też zaoszczędzimy. Ta relacja zmienia się trochę, jeżeli wjedziemy w teren. Nie da się ukryć, że nieco szczuplejsze CF Moto jest szczuplejsze nie tylko z wyglądu, ale również jeśli chodzi o kilogramy, bo relacja tych kilogramów wygląda następująco. Tutaj mamy na sucho 175, a tutaj jednak powyżej tych 205 kg. Czy to jest odczuwalne w terenie? Oczywiście, że tak. Szczególnie dla tych jeźdźców, którzy są nieco mniejsi i mają mniej siły, bo wtedy zdecydowanie łatwiej jest opanować coś, co jest mniejsze. Dla osób, które mają przynajmniej średnie doświadczenie albo duże doświadczenie i są cięższymi kierownikami, to wtedy ta różnica nie będzie tak widoczna. No te 20 kg więcej oczywiście powoduje, że jak zaliczycie glebę albo wywrotkę, to zdecydowanie trudniej będzie go nawet podnieść niż tego. Wiem, co mówię, bo miałem okazję już kilkanaście razy różne motocykle podnosić samemu po glebach. I musiał się położyć na chwilę, bo się gościu zmęczył. Natomiast na szczęście to jest tylko lekkie oparcie, właśnie po to bierze się torby, a nie kufry twarde, żeby niczego nie połamać. Podsumowując kwestię prowadzenia i tego, którym motocyklem jeździ się lepiej, w jakich warunkach, to też musimy powiedzieć o rozmiarze kół.
Jeśli chodzi o CF Moto, mamy tutaj 21 cali z przodu i 19 cali z tyłu. Tutaj mamy 19 cali z przodu i 17 cali z tyłu. Dzięki zastosowaniu tych rozmiarów, to jak dobrze wiecie, koło, które ma 21 cali, zdecydowanie lepiej prowadzi się w terenie i jest to odczuwalne dla osób, które nie mają wielkiego doświadczenia. Wtedy takim motocyklem jedzie się troszkę łatwiej. Natomiast koła, które są mniejsze, lepiej prowadzą się po asfalcie, więc jeżeli mielibyśmy je porównać, no to tutaj już na dzień dobry zastosowany rozmiar kół bardziej predystynuje ten motocykl do tego, żeby lepiej radził sobie w terenie. Czy to jest taka duża różnica, że tym motocyklem się nie da tego robić? No oczywiście nie. Jeżeli macie minimalne umiejętności, wiecie jak zachowuje się motocykl, jak powinniście zachowywać się jadąc na nim, prowadząc go, lekko odchylić się do tyłu, to też bez problemu sobie poradzicie. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że te opony, tak jak wspomniałem na początku, dodaliśmy do tego motocykla dlatego, żeby był w stanie konkurować z tą sztuką. Tutaj z perspektywy jeźdźca zdecydowanie bardziej szeroko, choć z profilu jak na motocykl się patrzy, wydaje się zdecydowanie bardziej wąski. I zupełnie odwrotna sytuacja w QJ Motor. On zdecydowanie poważnie wygląda z profilu, ten bak tutaj nawet jest stylizowany na Pan Amerikę, ale jak zasiądziecie za sterami, to jednak zdecydowanie węziej jest na tym motocyklu, czyli objętościowo sprawia on wrażenie mniejszego niż jest w rzeczywistości. W obu motocyklach mamy regulowany zawias, w CF Moto dobrze znana Kayaba regulowana, a tutaj, jak w większości sprzętów od QJ Motor, mamy zawias Marzocchi, który jednak lepiej sprawuje się na drodze asfaltowej, ubitej. Natomiast powiem Wam, że jadąc po takiej tarce, drogą żwirową, można powiedzieć, że całkiem nieźle wybiera, tłumi i może ze 2 razy to zawieszenie mi dobiło, także mimo tego, że ma zdecydowanie słabsze parametry niż te zastosowane w CF Moto, nie czuć tak naprawdę wielkiej różnicy w jeździe w terenie. Jeśli chodzi o pozycję i kąt ugięcia kolon, jest on bardzo podobny w obu motocyklach. Ta sztuka jest trochę większa, więc być może osobom, które są cięższe i większe, będzie na niej wygodnie. Ta kanapa jest tutaj nieco wyżej niż CF Moto. Na CF Moto lepiej będzie pewnie kierownikom, którzy są trochę niżsi. Kolega, który nim jechał, jest bardzo podobnego wzrostu, tak jak ja, w okolicach 1,82 m i mamy bardzo podobne odczucia. Tam bez problemu, jak się zatrzymacie, jesteście w stanie obie nogi postawić na ziemi. Tutaj jest troszeczkę wyżej. Zawieszenie z tyłu z lekką przewagą dla CF Moto, dlatego że tam mamy regulowane to zawieszenie Kayaby, a tutaj wstępnie ustawione bez możliwości regulacji. Czy to oddziaływuje w jakiś sposób na jazdę? Nie powiedziałbym, że ma to jakieś tutaj, przynajmniej w tym przypadku, wielkie znaczenie. Przez te tereny, które jechaliśmy, tył żadnemu z nas nie dobijał. Warto powiedzieć 2 słowa o hamulcach. W QJ Motor mamy zastosowane Brembo i 2 dosyć duże tarcze. W CF Moto mamy hamulce Huana. Jedną tarczę 320 mm, a tutaj 2 sztuki. W obu przypadkach bardzo dobrze się tymi motocyklami hamuje. Dozowanie jest bardzo fajne. W obu przypadkach można wyłączyć ABS, także jeżeli chcecie wpaść jednym albo drugim w teren, to zrobicie to bez najmniejszego problemu. Przyjechaliśmy stamtąd, ale tutaj, mimo tego, że szlak jest wytyczony, to nie ma przejazdu. I jest zakaz wejścia, nawet zakaz ruchu pieszych. To jesteśmy generalnie nad samą rozpudą, nad tą rozpudą, co to o nią kiedyś była niezła afera. Dobra, no zakaz to zakaz. Nawet jakbyśmy przejechali, to tam dalej jest zakaz ruchu i zakaz wjazdu. Nie wiem, czy ten znak widać, więc robimy cofkę. Jeżeli już mówimy o tym, co możemy tutaj zrobić, żeby lepiej nam się jeździło w terenie, to możemy oczywiście wyłączyć kontrolę trakcji, która jest bardzo potrzebna do tego, żeby podjeżdżać pod górę albo nie zakopać się w grząskim piachu. Niestety za każdym razem trzeba to robić od nowa i od nowa, czyli jak motocykl zgasicie i przekręcicie kluczyki, to przy następnym uruchomieniu, przekręceniu kluczyka, ta kontrola trakcji zawsze będzie włączona. To taki manewr chyba, który ma zapewnić bezpieczeństwo. Jeżeli kontrola trakcji jest włączona, to świeci się tutaj kontrolka. Dokładnie tak samo wygląda to w CF Moto. Tutaj za każdym razem, jak będziecie chcieli
ją włączyć, no po przekręceniu kluczyka dokładnie w ten sam sposób będzie włączona. Jeśli jesteśmy już przy wyposażeniu, to trzeba zwrócić uwagę, który producent co daje w standardzie. I tak, w CF Moto w zasadzie wszystko, co tutaj widzicie, należało dokupić. Te gmole z przodu około 1000 zł. Te stelaże pod tylne kufry również należało dokupić. Tylny kufer jest akcesoryjny od Shada, również kupiony. Dodatkowo właściciel tej sztuki postanowił dokupić sobie T-Boxa, dzięki któremu może sprawdzać na aplikacji stan swojego motocykla. Ile to kosztowało? 1500 zł? Tak, kiwa głową, że 1500 zł. O, niedawno z tego teta żeśmy zjechali, więc jeszcze kłosy zabraliśmy ze sobą. To wszystko, co musielibyście dokupić do CF Moto, tutaj mamy w standardzie. I teraz tak, te gmole działają, bo miałem okazję zaliczyć tym motocyklem glebę w terenie. Stawiamy i lecimy. Więc potwierdzam, że działają, nic, żadne plastiki nie popękały. Pod tymi kuframi są stelaże, które również macie w standardzie. W standardzie jest również ten górny kufer i 2 boczne. Natomiast na ten wyjazd, na którym byliśmy, no to nie warto było ich zabierać, bo przy każdej glebie, gdzie motocykl poleciałby na bok, moglibyśmy je uszkodzić albo połamać. Więc w tej sytuacji lepiej wziąć kufry materiałowe. Dodatkowo w tym motocyklu w standardzie mamy również handbary, dokładnie tak samo jak tutaj. Grzaną kanapę w 3 pozycjach i grzane manetki w 3 pozycjach. Bardzo fajna rzecz. Każdy, kto jeździ w terenie, mógłby stwierdzić, że po co coś takiego, skoro motocykl tak czy inaczej dociąża, bo to wszystko przecież ma swoją wagę. Ale przez pół dnia jeździliśmy dzisiaj Na deszcz. I stanęliśmy pod tym drzewem, co nas chroni przed tym deszczem. Także przed chwilą było słońce, teraz pada deszcz. Stanęliśmy tak, bo tutaj wydaje się, że najmniej pada. Tak wygląda droga, którą będziemy jechać. W stronę, w zasadzie to obok Biebrzy, a tak wygląda przystanek, na którym jesteśmy zaparkowani, żeby się schronić przed deszczem. Nawet łazieneczka jest do skorzystania. Bardzo fajnie było się podgrzać i tyłeczek, i rączki. Na duże uznanie w CF Moto zasługuje wyświetlacz. Ma doskonały kontrast. Jak tylko się go dotyka, to od razu widać, że jest wysokiej jakości. Wszystkie parametry, które pokazuje, są doskonale widoczne, nawet podczas dużego słońca. Pod tym kątem dużo słabiej jednak radzi sobie wyświetlacz QJ Motora. To jest znany i widziany już w zasadzie we wcześniejszych modelach. On nie ma najlepszego kontrastu. Jak jest bardzo ciemno, to słabo to widać. Obie sztuki mają czujniki TPMS, dzięki czemu wiadomo, ile powietrza mamy w kołach, co jest bardzo interesujące, jeżeli jedziemy w OFF-ie, bo wtedy tych barów powinniśmy mieć nieco mniej i powietrze spuścić. Wieżyczka, którą tutaj widzicie, została również dołożona przez właściciela, bo oryginalnie jej nie ma. To, co zasługuje na uznanie, oprócz wysokiego kontrastu, to możliwość udostępnienia Google Mapsa na oryginalnym wyświetlaczu. Co prawda trzeba mieć najnowszy software i T-Boxa, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Jakość przycisków i manetek w CF Moto na bardzo wysokim poziomie. Dość to wszystko fajnie rozmieszczone, łatwo pod kciukiem obsługuje się kierunkowskaz, ABS wyłącza się jednym dłuższym kliknięciem. Pytanie właścicielu, czy trzeba mieć motocykl z przekręconym zapłonem? Można w trakcie jazdy go wyłączyć? Tylko jadąc wolno, powyżej tam 50 to raczej nie, ale jadąc wolniej to tak. Jasne. Żeby wyłączyć ABS w QJ-u trzeba niestety troszeczkę pogmerać głębiej. Kanapy w obu motocyklach są bardzo wygodne, zupełnie inne, dlatego że tutaj mamy taką kanapę w stylu rally z dużym zagłębieniem i ona jest wykonana z takiego gumoleum, jak ja to nazywam, czyli jest bardzo łatwa do umycia i całkiem wygodna. Zupełnie inaczej wygląda to tutaj w QJ Motor. Tu kanapa jest podzielona na 2. Ta część jest grzana. Tutaj są wytłoczki, ale zobaczcie w jaki ładnym kolorze. To też jest takie gumoleum, ale trochę wyższej jakości
niż w CF Moto. I w jednym i w drugim motocyklu mamy pełne oświetlenie LEDowe, więc nie dość, że fajnie wygląda, to naprawdę całkiem nieźle oświetla drogę. W QJ-u SRT 600 SX w wersji tej poliftowej, którą jeździliśmy i testujemy, są dostępne jeszcze w standardzie halogeny. Aby to 3-dniowe porównanie miało sens, powinniśmy porozmawiać również o pieniądzach. Za CF-kę trzeba zapłacić 27 800 zł i jak słyszeliście podczas tego materiału, jej właściciel postanowił doposażyć ją w wiele potrzebnych rzeczy, akcesoriów do tego, żeby móc jeździć dalej, czy też w terenie, bo ten motocykl był goły za te pieniądze. Powiedziałem o kilku rzeczach, które tutaj macie w standardzie. Ten motocykl kosztuje 24 990 zł, więc 25 koła. Za motocykl, który ma trochę więcej koni, trochę więcej newtów i zdecydowanie więcej wyposażenia w standardzie niż CF-ka. Mam nadzieję, że udało mi się Wam pokazać, że są to bardzo, wbrew temu jak wyglądają, są to bardzo podobne maszyny. Serdecznie zapraszamy na jazdy testowe na QJ-u. W opisie filmu znajdziecie miejsca oraz formularz, po którego wypełnieniu będziecie mogli umówić się na jazdę testową. A ja serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia w następnym porównaniu. Serdecznie zapraszam do komentowania, wydawania swoich opinii na temat jednego i drugiego sprzętu. Dziękuję, ciao, do zobaczenia. Ahoj. Jeszcze raz. Przeszedł! Ale dał nam w kość ten przejazd. Uwaga, najbliższą. Towarzystwo jest eleganckie. Nie może tak być. Trzeba usiąść i telefon naładować, bo to tak nie da jechać. Tu wspomnienia po błotnistej przejażdżce. Ja wylądowałem póki co w krzokach, ale uratowałem motocykl i wszystko co na nim jest, bo się nie przewróciłem. Zobaczcie, jak wygląda przejazd.